Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję najnowszej myszki w ofercie marki Genesis. Recenzja jak zwykle będzie obszerna, ceny myszki macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Przed nami obecnie najlepsza myszka gamingowa w ofercie marki Genesis, czyli Genesis Circon 880 Pro. Cena na chwilę obecną to nieco poniżej 300 zł, więc jest to gryzoń z wyższej półki, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających graczy, co dzisiaj też sprawdzę i podzielę się z Wami moją opinią. Natomiast na początek rzucimy sobie okiem, co mamy w zestawie i na parametry. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to jest tutaj naprawdę dobrze. Mamy 6 programowalnych przycisków, 3 metody łączności, czyli Bluetooth, dongiel i połączenie przewodowe, świetny sensor bezprzewodowy Pixar PAW3950 o DPI do nawet 30 000, 2 chipsety, dzięki którym mamy próbkowanie 8000 Hz, tak przewodowo, jak i bezprzewodowo, solidny encoder pod scrollem, lekka waga, bo 64 gramy, zaraz to sobie sprawdzimy, zważymy myszkę, bardzo dobre parametry sensora, przewód o długości 1,80 m, wymiary 125 na 65 na 42 mm i optyczne przełączniki marki Kailh pod przyciskami głównymi, które mają żywotność aż 150 milionów klików. No a co w zestawie poza samą myszką? Wcześniej wspomniany przewód z paseczkiem do spięcia nadmiaru 1,80 m, ale oczywiście myszkę można doładowywać i jednocześnie grać. Tak więc solidny, ale nie aż tak elastyczny, jak się spodziewałem. Instrukcja i inne elementy papierowe. Oczywiście mamy tutaj software, możemy myszkę konfigurować, co też zobaczycie. Dongielek 8K z diodą i z gniazdem USB typu C, czyli możemy skorzystać z tego przewodu, który jest w zestawie, żeby mieć ten dongiel dość blisko myszki. Wtedy mamy największą siłę sygnału i najmniejsze opóźnienia. No i są też wymienne ślizgacze i gripy, które stawiają opór i po prostu poprawiają chwyt myszki, gdybyście chcieli, żeby ona pewnie leżała w dłoni. No a ślizgacze mamy standardowe. Dlaczego mówię standardowe? Ponieważ na samej myszce mamy ślizgacze szklane. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to wypada w praktyce, więc zobaczmy. Powiem Wam, że ślizg niesamowicie lekki. Myszka nabiera dużej prędkości. Tak więc jest to trochę inne uczucie niż przy klasycznych ślizgaczach teflonowych. I zobaczmy sobie wagę. Deklarowana 64 gramy. Moja waga pokazała 67. No i sam korpus myszki wykonany jest z dobrej jakości tworzywa. Myszka jest profilowana pod gracza praworęcznego. Zobaczcie sobie, wyraźnie widzimy, że sylwetka opada. Tak to wygląda od góry i widok od spodu. Mamy przycisk do parowania Bluetooth i mamy suwaczek. Jak go przesuniemy, mamy tutaj diodę. Natomiast jedynym elementem świecącym jest tutaj dioda od DPI. Mamy przełączniki boczne, które działają bardzo dobrze. Ten z przodu bardziej twardo, ma mniejszy skok. Ten z tyłu ma większy skok i działa troszeczkę inaczej. Przyciski główne, przełączniki optyczne Kailh. Świetne działanie, wyraziste, duży skok przycisku, rolka, która działa precyzyjnie z ząbkowaniem, jest gumowa, działa jako przycisk dość twardo, ze średnią siłą. No i wyrazisty przycisk do DPI, który ma dość twardy klik i dość mocno się tutaj zapada. I z przodu gniazdo do ładowania, jest także logo z nazwą myszki i z tyłu logo marki Genesis. Tak więc pod względem jakości wykonania i działania przycisków jest naprawdę dobrze. No i jeszcze pewnie zastanawiacie się, jak ten gryzoń radzi sobie na baterii. Bateria ma 500 mAh i jest to 120 godzin pracy w trybie Bluetooth z niską częstotliwością próbkowania, która wynosi tylko 250 Hz. Jeśli chcecie korzystać przy 8000 Hz, to będzie to jakieś 20 godzin. No ale tak to jest w myszkach, które mają próbkowanie 8K. Ta bateria się dość szybko rozładowuje, ponieważ mamy ogromną ilość danych przesyłanych każdej sekundy pomiędzy myszką a komputerem. No i zobaczmy sobie software, a zaraz zrobimy testy w grach. Mamy połączenie przez dongiel, mamy poziom naładowania baterii poprzez Bluetooth. Software nie działa, ale działa także przewodowo. Mamy do wyboru kilka profili, no i przyciski, gdzie możemy konfigurować sobie różne funkcje. Możemy też nagrać makro w kolejnej zakładce, czyli tworzymy sobie makro, nagrywamy, zatrzymujemy i teraz na przykład po ten przycisk wgrywamy sobie to makro, wybieramy i makro się zapisuje. I w tym momencie, jak wciśniemy
ten przycisk, to wbija się ta kombinacja klawiszy, którą sobie tutaj zaprogramowaliśmy. Resetuj wszystkie przyciski przywraca nam domyślne wartości. Następnie rozbudowana zakładka DPI, gdzie możemy mieć do 6 skoków. Ja sobie zostawię do testów standardowo 3. Będzie to 800, 3000 i zrobimy sobie trzeci 10050. Natomiast na dole mamy w tym momencie raportowanie, które jest ustawione na 8000 Hz. I tutaj musimy przejść do zakładki osiągi, gdzie mamy wartość parametru Lift of Distance. Tu możemy precyzyjnie ustawić 0,7 mm, 1 mm albo 2 mm. Mamy dodatkowe funkcje, eliminacja jitteru, angle snappingu, motion sync, przydaje się, wygładza ruch przy większych wartościach DPI, jest także tryb szkła. Po prawej stronie mamy dodatkowe parametry myszki, czas uśpienia, czyli po jakim czasie ta myszka się wygasi, przywrócenie ustawień i najważniejsza zakładka jest tutaj tryb Eco i wtedy mamy do wyboru 125 lub 250 Hz. Poprzez Bluetooth będzie również 250 Hz. Następnie mamy Core 1K, czyli 500 lub 1000 do wyboru. Następnie tryb Rapid, gdzie mamy już 2 i 4000 Hz. No i tryb Tournament, tryb turniejowy, gdzie mamy pełne osiągi 8000 Hz. Tak to właśnie tutaj działa i na tym trybie sobie zostawimy. No i poprawność ruchu jest bardzo dobra, jeśli chodzi o 8000 Hz i 800 na podkładce miękkiej. Przełączenie na 3000 sprawia, że cały czas ten ruch jest świetny, precyzyjny. No i zobaczymy, czy pomoże nam technologia Motion Sync. Oczywiście wyższe wartości próbkowania też się przydadzą, jeśli macie monitor, który ma 120, 244 czy nawet więcej herców, czy monitory OLEDowe i też im wyższa rozdzielczość, tym bardziej odczujecie tą precyzję. Tak więc na podkładce miękkiej jest super. No i powiem Wam, że jest duża różnica, jeśli przełączymy sobie na próbkowanie na przykład na 250 Hz. Płynność ruchu tego kursora jest zupełnie inna niż przy 8000. Po prostu czuć wtedy jakość tego ruchu. No i podkładka twarda, gdzie ruch będzie szybszy. 800 bez problemów. 3000 szybki, ale bardzo precyzyjny ruch bez anomalii. I 10000 bardzo wysokie DPI, ale również duża precyzja. Jeśli chodzi o interpolację, no to też ją tutaj sprawdziłem. Tak na podkładce twardej, jak i miękkiej. Nie wystąpiły tutaj żadne anomalie, nie ma żadnej interpolacji. Przy sensorze tej klasy taki test był tylko formalnością. I parametr Lift of Distance na 0,7. Na jednej płycie już nam nie powinno działać i nie działa. Na milimetrze również nie działa na jednej, no i na 2 mm jeszcze czyta powierzchnię, więc LOD się zgadza. Sprawdźmy Lift of Distance na podkładce twardej i tutaj na 2 mm bez problemu działa. Na milimetrze i na 0,7 już nie, na jednej płycie, a jedna płyta ma 1,2 mm, więc te parametry też się tutaj zgadzają. Trzy wartości LOD zawsze są przydatne, w zależności od tego, na jakiej podkładce gramy, czy gramy na niższych, czy na wyższych DPI. Jeśli nie chcemy, żeby przy takim lekkim podniesieniu myszka traciła kontakt z powierzchnią, no to możemy sobie tutaj odpowiednio to ustawić. No i ten ruch szklanych ślizgaczy na podkładce twardej muszę powiedzieć, że również jest świetny. Ona po prostu sobie płynie. Więc trzymacie podkładkę miękką czy twardą, to z tych ślizgaczy powinniście być mega zadowoleni. Także na inne podkładki szklane czy nawet metalowe, bo też takie są, ten gryzoń sprawdzi się świetnie. No i sprawdzamy myszkę 800. Pełna precyzja, bardzo szybki ruch. Przy 3000 ten ruch już będzie niezwykle szybki, dynamiczny. Ale ponownie pełna precyzja. Tak więc przy tych parametrach i przy tym sensorze mysz nadaje się do każdej gry, nawet tych najbardziej dynamicznych strzelanek sieciowych. A jakie tutaj DPI Wam odpowiada, to już sobie sami ustalcie. Ja lubię grać na 800, tak więc myszka spisuje się rewelacyjnie. Podsumowując, jeśli chodzi o myszki marki Genesis, to testowałem chyba prawie wszystkie, które weszły kiedykolwiek do oferty, ponieważ z tą marką moja współpraca trwa już od ładnych kilkunastu lat. Jakość produktów ciągle rośnie, a ceny pozostają na przyzwoitych poziomach.
Tak więc to jest marka, którą z czystym sumieniem mogę polecić, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. A jeśli prezentowana dzisiaj myszka Wam się spodobała, to ceny i promocje macie w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się.